Mudita to słowo w sanskrycie, które oznacza szczęście z radości innej osoby albo radość ze szczęścia. W Mudicie wspieramy bliskich osób z niepełnosprawnościami, zarówno rodziny polskie, jak i od czasu wybuchu wojny rodziny ukraińskie, uchodźcze. Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami, które specjalizują się w konkretnej formie pomocy, na przykład organizacjami zajmującymi się pomocą prawną, czy typowo orzeczeniami, czy tłumaczeniami i oni też nas bardzo wspierają w tych wszystkich działaniach. Zależy nam na tym, aby zwiększać świadomość i poszerzać wiedzę na temat sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnościami. Teraz prowadzimy grupy wsparcia, Telefon zaufania, Latające spa. Wolontariat wytchnieniowy. Mamy punkty recepcyjne, które są takim miejscem bardzo pierwszego kontaktu, pierwszego zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Posiłki mocy, mamy 007. a w naszym newsletterze informujemy o innych dostępnych formach wsparcia. W wolontariacie wytchnieniowym łączymy opiekunów osób z niepełnosprawnościami z wolontariuszami. Zgłaszają się do nas osoby z bardzo podstawowymi potrzebami, czyli głównie z potrzebą wypoczynku, odetchnięcia. Czasami to jest zwykły odpoczynek, czasem załatwienie sprawy na mieście, czasem wizyta u fryzjera czy załatwienie sprawy urzędowej. a to jest prawo człowieka, prawo do odpoczynku, prawo do opieki własnego zdrowia. Co jest piękne w wolontariacie wytchnieniowym, bardzo często tworzą się mocne więzi między wolontariuszem, wolontariuszką a rodziną. Zadzierzgają się przyjaźnie, znajomości i to już jest jakby bliska, wspierająca relacja bardzo często. Na pewno Latające Spa jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas potrzebuje relaksu, a dla osób, które opiekują się dziećmi czy rodzicami bliskimi z niepełnosprawnością, dodatkowo jest to ogromne obciążenie dla ich kręgosłupa, dla ich rąk, dłoni, mięśni, którymi dźwigają bardzo często przez wiele lat. Chcemy dać im chwilę wytchnienia oraz to, żeby zadbały tym razem tylko o siebie. Dużym wyzwaniem jest takiej osobie opiekuńczej wyrwać się z domu i pójść porozmawiać z psychologiem. Dlatego stworzyliśmy telefon zaufania. Telefon zaufania narodził się jeszcze podczas pandemii i ja na początku udostępniałam po prostu mój prywatny numer, na który dzwoniło mnóstwo osób i z czasem już mogłyśmy się wyprofesjonalizować, zaprosić psycholożki. Z domu, z drogi, z samochodu taka osoba, mama, tata, siostra, brat mogą zadzwonić i porozmawiać z naszą psycholożką. Staramy się, żeby nasi pracownicy mieli czas na oddech, mieli wsparcie, superwizję, bo tak naprawdę jeśli nie zadbamy o siebie jako osoby pomagające, to trudno będzie nam zadbać o osoby, które tej pomocy od nas potrzebują. Zawsze staramy się reagować na to, co dzieje się dookoła nas. Tak samo było z wojną w Ukrainie. Działałyśmy od pierwszych dni wojny i po prostu zrozumiałyśmy, że jeśli bycie uchodźcą jest potężnym wyzwaniem i bardzo trudną sytuacją życiową, to bycie uchodźcą i osobą z niepełnosprawnością lub rodziną uchodźczą z niepełnosprawnością jest po prostu podwójnym wyzwaniem albo w ogóle wielokrotnie większym. W Mudicie zajmuję się koordynacją wolontariatu w punktach recepcyjnych w Krakowie i w Warszawie. Wolontariusze tak naprawdę asystują osobom z niepełnosprawnościami, pomagają im w wizytach u lekarza, w urzędach. My, jako personel punktu, pomagamy im odnaleźć się w tym systemie, pomóc wypełnić dokumenty. Wydaje mi się, że najważniejsze w pomaganiu osobom uchodźczym z niepełnosprawnościami jest zrozumienie i empatia dla nich, zrozumienie, jak w ciężkim położeniu oni się znaleźli. Wiem, że nie zmienię całego świata, ale mogę sprawić, że dla jednej konkretnej osoby ten świat stanie się trochę lżejszym. Jestem Milena i przede wszystkim jestem mamą chłopca z niepełnosprawnością. Aktualnie prowadzę lekcje języka polskiego dla osób uchodźczych z punktu recepcyjnego w Krakowie. Mam stałą grupę osób, które przychodzą i myślę, że skoro przychodzą, to im te lekcje pomagają. Można powiedzieć, że nasze zespoły w punktach recepcyjnych są polsko-ukraińskie, chociaż tak naprawdę pracują u nas też osoby pochodzenia białoruskiego czy rosyjskiego. Są wśród nas osoby uchodźcze. Kiedy zaczęła się wojna, to nie mogłam zostawać, nie czułam się obojętna, nie mogłam zostawać w stronie
i po prostu chciałam być zaangażowana w pomoc tym uchodźcom z Ukrainy, a więc czuję, że jestem na swoim miejscu. Bardzo ciężko było się zorientować w tym, na jakich zasadach działa polskie społeczeństwo, na jakich zasadach funkcjonuje jakby administracja, prawo. I bez pomocy byłoby dość ciężko, ale miałem sporo przyjaciół. No i teraz właśnie staram się być taką osobą do kontaktu i takim przyjacielem dla osób, które do nas się zgłaszają. I w miarę możliwości wytłumaczyć, co oni mogą zrobić, jak sobie ułatwić życie, jak się zintegrować. Przede wszystkim jest to dla mnie duża przyjemność, bo po wielu latach mogłam, bo jestem z wykształcenia nauczycielką, mogłam wrócić trochę do zawodu. No, do wojny pracowałam w takim małym mieście w obwodzie żytomierskim, to blisko od Kijowa, 100 kilometrów. Byłam dyrektorem szpitalu. Teraz mam nową pracę tu w stowarzyszeniu i bardzo też się cieszę. Odczuwam jakieś takie uczucie winy. Ja muszę coś robić też. Nie tak, że ja tu jestem bezpieczny i wszystko jest dobrze i mogę dalej kontynuować swoje normalne życie, takie jak było przed 24. No i właśnie taka forma jakby pomocy, którą udzielam, ja mam nadzieję, że ona ma sens po prostu. Myślę, że nasza praca ma sens i ma wielki sens. Chciałam tak coś być blisko z Ukraińcami, bo to blisko dla mnie, chciałam pomagać. No, przyjeżdżają z niepełnosprawnościami ludzie, chorzy ludzie, які potrzebują pomocy medycznej, leków, opieki. Też jestem Ukrainką i chcę pomagać Ukraińcom. I to poczucie, że realnie oddziałuje na to, że czyjeś samopoczucie, czyjś komfort życia w jakiś sposób, nawet jeżeli to jest dość mała rzecz, wzrośnie, to jest dla mnie najważniejsze. Tak naprawdę rodziny, które do nas przyjeżdżają, często zostają z nami w kontakcie, odzywają się do nas, czasem piszą nam wiadomości, jak ich życie potoczyło się dalej. Jestem osobą z niepełnosprawnością. W zeszłym roku miałam operację kręgosłupa. Po pierwsze, bardzo potrzebujemy zakwaterowania. Przyjechaliśmy z Ukrainy i póki co nie mamy gdzie mieszkać. Dlatego przyjęli nas w tym wspaniałym centrum. Przyjechaliśmy z rodziną, córką i żoną. Jesteśmy wdzięczni za to, że nas tutaj tak ciepło i serdecznie przywitali, pomogli. Wojna zaczęła się bardzo niespodziewanie. Miałam plany, rehabilitację. Zaraz po tym, jak zadzwoniliśmy, odpowiedzieli nam, że tak, przyjmą nas. Powiedziano nam, jak się wszystkim zająć, jak załatwić formalności i co robić dalej. Tak czy inaczej, znajdziemy gdzieś miejsce, a następnie poszukam pracy. Co do stanu psychicznego, to, że tu jest spokój, to jest najważniejsze. To, że, jak mówią moje dzieci, nie ma alarmów, nie ma rakiet. Byłam na wizycie u lekarza, dostałam receptę na leki, rozmawiałam z psycholożką. Bardzo spodobała mi się postawa personelu, który tu pracuje. Ставлення персоналу, який тут працює. W sumie odkryłyśmy też, że to jest ogromna nisza w pomocy humanitarnej i że jak nigdy nie planowałyśmy się zajmować pomocą humanitarną, tak nagle się w niej wyspecjalizowałyśmy, można powiedzieć. My bardzo nie chcemy, żeby powstawały oddzielne miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, bo to tworzy taki mur, dzieli ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ale dopóki nie będziemy tworzyć rzeczywistości dostępnej dla wszystkich, nie mamy innej możliwości. Każdy z nas ma ciało, więc każdy z nas może być osobą z niepełnosprawnością. I to tyczy zarówno Polaków, jak i osób z doświadczeniem uchodźczym. Dlatego robimy to, co robimy. Myślę, że w świecie, w którym potrzeby opiekunów są zaopiekowane, wszystkim nam będzie się żyło lepiej i bezpieczniej. Nasza pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako stowarzyszenie nie mamy własnych środków, dlatego wszelkie działania poprzedzone u nas muszą być pozyskiwaniem funduszy. Więc rozwijamy ten sektor pomocy humanitarnej dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, no i chcemy rozwijać go dalej, ale w tym celu potrzebujemy też wsparcia instytucji publicznych i donorów. No, idę i jak do pracy, i jak do
drugiego domu, jakoś tak. No jakoś, no nie wiem, jakoś tak. Aż ciężko było sobie wyobrazić, że można to przeobrazić w tak ciepłe miejsce. Jak się wchodzi, to czuję spokój zawsze i taką przyjemną atmosferę. Dbałość o godność tych osób, pominąwszy już rozmaite dostosowania, jest bardzo, bardzo ważna. Mudite czuję bardzo często. Mam wokół siebie dużo ludzi, którzy odnoszą sukcesy albo mają jakieś powody do radości. Kiedy ważni dla mnie ludzie, albo po prostu ludzie, którym dobrze życzę, się cieszą, no to ja też czuję Mudite, czyli też się cieszę. Czuję Mudite, gdy widzę, że nasze działania przynoszą efekty, gdy widzę, że ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, otrzymują pomoc, gdy się uśmiechają. Kiedy dostrzegam jakieś dobre zmiany u tych beneficjentów. Czuję Mudite, kiedy koordynatorki wolontariatu wytchnieniowego znajdują parę dla rodziny, wolontariusza. Wtedy czuję Mudite. I myślę, że one też wtedy czują Mudite. Kiedy moje kotki są najedzone. Cieszę się, że się to tak dziewczynom udało, więc też czuję taką radość, że jeszcze w innym kontekście, że im się to powiodło. No i właśnie czuję Mudite, jak mogę prowadzić te lekcje i widzę, że to ma sens. Chyba za każdym razem wtedy, kiedy ktoś inny się po prostu uśmiecha. Czuję Mudite, gdy spotykam się z naszym zespołem Mudite. Chyba kiedy widzę taką wdzięczność ze strony osób, z którymi się spotykam. Kiedy właśnie osoby dzwonią i mówią, że u nich jest wszystko teraz ok i w końcu ten problem się rozwiązał, niezależnie od tego, czy to my pomogliśmy, czy uzyskali pomoc gdzie indziej, czy sami sobie poradzili. Wtedy, gdy mogę komuś pomóc, kiedy wiem, że ktoś jest zadowolony z tego, co robimy. Ida, wiesz, to jest Mudite, jak się cieszysz, że inni się cieszą. To kiedy ty czujesz Mudite? Jak inni się cieszą.